Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Witam się dzisiaj z Wami z mojego małego studia improwizowanego, dlatego że mam dla Was następny unboxing, ale niestety pogoda nie pozwala go filmować na zewnątrz, tak jak lubię przy przyczepce, tylko właśnie musiałem znowu uciec do bezpiecznego miejsca gdzieś pod dach. Tak już jest, że o tej porze roku morze lubi się wyszaleć, więc wieje i pada, pogoda jest nie najlepsza. A ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać kolejny akumulator, tym razem od firmy REDODO lub REDODO, także wykonany w technologii LiFe PO4. Zaraz go sobie rozpakujemy. Zobaczymy, co kryje karton. Na wierzchu mamy instrukcje obsługi, które zaraz sobie przejrzymy. U góry w piance zaznaczone, że mamy tutaj śrubki montażowe, podłączeniowe do kabli. Ściągamy gąbkę, wszystko jest bardzo ciasno zapakowane. I pod spodem mamy naszą baterię. Wykaraskać z folii i z kartonu. I tak prezentuje się bohater dzisiejszego odcinka. Akumulator REDODO 100 Ah w technologii LiFe PO4. I o ile poprzedni akumulator był mrozoodporny ze względu na to, że posiadał zabezpieczenie przed ładowaniem w niskich temperaturach, to tutaj mamy prawdziwie ekstremalnego zimowego zawodnika, bo ta bateria ma wbudowaną matę grzewczą, która rozgrzewa akumulator, jeżeli znajdzie się on w warunkach niskiej temperatury poniżej zera. Ta mata rozgrzewa naszą baterię, pozwalając przy odpowiedniej temperaturze na jej ładowanie. Czyli nawet jeżeli znajdziemy się gdzieś w górach, gdzieś na północy, w naprawdę zimnych warunkach, mając dostęp do źródła ładowania, możemy naładować nasz akumulator nawet w minusowej temperaturze. Już jakiś czas temu na targach w Poznaniu zetknąłem się z tą technologią, ale nie miałem okazji jej Wam przedstawić. Dlatego cieszę się bardzo, że dzięki firmie REDODO mogę pokazać Wam właśnie taki akumulator. Mogę Wam pokazać kolejną nowinkę ze świata karawaningu. Więc mamy tu akumulator 12,8 V, 100 Ah, co przekłada się na 1280 Wh. Bateria, akumulator wykonany w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej. Przełóżmy sobie śrubki do góry i zobaczymy, co mamy tutaj w tym skoroszycie. Mamy instrukcję obsługi w języku angielskim, instrukcję obsługi w języku niemieckim, skróconą instrukcję obsługi, wyciągnięte najważniejsze rzeczy, które powinniśmy wiedzieć w języku angielskim i niemieckim. No i oczywiście wlepeczki, nalepeczki. Sprawdźmy sobie tą skróconą instrukcję. Mamy tutaj kroki 1, 2, 3, więc to będzie początek. Najpierw musimy przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi i oczywiście przy wyciąganiu zachować ostrożność i użyć rękawiczek, najlepiej gumowych, żeby nic nam się nie stało. No powiedzmy, że tak zrobiliśmy. Kiedy dostajecie akumulator, jest on naładowany w 30 do 50%, więc przed użyciem warto go naładować. I pamiętajcie, aby przy tym nie zewrzeć ze sobą kabli, bo może to Was troszeczkę zszokować. Poniżej są moce urządzeń, jakie możemy podłączyć do akumulatora.
I musimy pamiętać, że jeżeli będziemy tworzyli z takich akumulatorów większy bank energii, to nigdy nie podłączać akumulatorów z innych marek. Powinniśmy stosować akumulatory jednego producenta o tej samej mocy i pojemności. I nie wiem, jak jest w przypadku LiFe PO4, ale czytałem, że łącząc akumulatory kwasowe czy żelowe w większe staki, większe banki energii, powinniśmy nawet zwrócić uwagę, aby akumulator był wyprodukowany w tej samej, akumulatory były wyprodukowane w tej samej serii. Kolejny 9. punkt to przy długim przechowywaniu ładować trzeba taki akumulator raz na 3 miesiące i pamiętać, żeby utrzymywać około 50% naładowania baterii. Punkt 10 pokazuje nam prawidłową pozycję pracy baterii, czyli zawsze elektrodami do góry. 11 to jeżeli już będziemy bawić się taką naszą nową zabaweczką, pamiętajmy, żeby jej nie podpalać ani nie zamaczać w wodzie. Akumulatory tego nie lubią. No i dla ciekawskich pamiętajcie, aby nie rozkręcać takiego akumulatora, nie rozkładać go na pojedyncze elementy. Teraz przejdźmy do tej dokładnej instrukcji obsługi, bo wiecie co, jestem bardzo ciekawy, jak działa ten system ogrzewania. Na początku dowiemy się, że napięcie operacyjne czy napięcie działania to 12,8 V, napięcie ładowania to 14,4 plus minus 0,2 V. Zalecanie natężenie prądu przy ładowaniu to 20 A, a minimalne wymagane natężenie prądu dla systemu ogrzewającego to 15 A. Maksymalny długotrwały prąd rozładowania to 100 A, a maksymalna moc rozładowywania to 1280 W. Wymiary tego akumulatora to 214 mm wysokości, 329 mm szerokości i 172 mm głębokości. Wyposażony jest w śruby podłączeniowe M8, czyli takie musimy mieć oczka w konektorach, żeby podłączyć akumulator do naszego systemu. A funkcja podgrzewająca baterię działa tak, że BMS wbudowany w akumulator przy wykryciu niskiej temperatury i przy wykryciu podłączonej ładowarki przekieruje prąd z ładowania na maty grzewcze i zadziała to przy temperaturze od -20 do +5 stopni Celsjusza, tak aby najpierw ogniwa nagrzały się i ładowanie mogło być dla nich bezpieczne. I ten proces zajmuje około 30 do 60 minut w temperaturze -10 stopni i od 70 do 100 minut przy temperaturze -20 stopni. W kolejnym zdaniu możemy przeczytać, że bateria zostanie normalnie ładowana po wyłączeniu się mat grzewczych. A tu możemy zobaczyć, jak ten system wygląda. Pozbierajmy nasze zeszyciki i przyjrzyjmy się, no to sobie może złożę od razu, i przyjrzyjmy się samemu akumulatorowi. Przyniosłem sobie kolejną lampkę, żeby troszkę rozjaśnić, bo jakoś cały czas wydaje mi się, że jest za ciemno. Mam kawusie, więc możemy teraz obejrzeć ładowarkę. Mała korekta kąta kamery i otwieramy. Otwieram pudełko znowu do góry nogami, bo na drugiej stronie są dane teleadresowe. I mamy tutaj dedykowaną do tego akumulatora ładowarkę Red Odo 14,6 V, 20 A. Zobaczymy, co jest w środku. Mamy przewód zasilający. Kolejne tu w pudełeczku
jest złącze do akumulatora, przez które podłącza się ładowarkę. Wyszukałem jego nazwę, jest to złącze typu Anderson. I mamy samą ładowareczkę. Kurczę, powiem Wam, że waży chyba połowę tego co akumulator. Instrukcja obsługi w języku niemieckim i instrukcja obsługi w języku angielskim. Zajrzyjmy więc do instrukcji po angielsku. Co my tu mamy? Mamy wymiary naszej ładowarki. Jest to 206,5 mm długości, 90,5 mm szerokości oraz 63,5 mm wysokości. Schemat podłączenia ładowarki do akumulatora. Dzięki tej wtyczce nie możemy inaczej podłączyć niż w taki sposób, jak to zaprojektowano, no chyba że pomylimy plus z minusem. Tutaj mamy wyjaśnione sygnały diody LED. Kiedy dioda jest podświetlona na czerwono i świeci się ciągłym światłem, bateria jest ładowana. Kiedy dioda podświetlona jest zielonym światłem i świeci światłem ciągłym, bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli dioda mruga na zielono, ładowarka jest w trybie gotowości, a jeżeli dioda mruga na czerwono, oznacza to błędy w ładowaniu. Na kolejnej stronie mamy dane techniczne ładowarki. Waży no tylko 1,3 kg, ale w ręku wydaje się cięższa. Metody ładowania, jak dbać i używać ładowarki oraz rozwiązywanie problemów. Ładowarka jest w metalowej obudowie, to o czym wspominałem wcześniej, jest całkiem ciężka. Wiecie co, nie jest taka lekka jak ładowarki jakieś z marketu. Mam ładowarkę do zwykłego akumulatora, do żeli, do kwasu firmy Bosch i przy tej ładowarce jest leciutka. Ta jest naprawdę ciężka, jak stary, dobry, radziecki prostownik. Co możemy powiedzieć jeszcze? Tak jak mówiłem, jest w metalowej obudowie. Z jednej strony mamy wentylator i z drugiej kratki do chłodzenia oraz podłączenie urządzenia do prądu sieciowego. Przygotujmy zatem akumulator do ładowania. Zdejmujemy plastiki, czy ja zdejmuję plastiki zabezpieczające elektrody akumulatora. Podłączam plus do czerwonego kabla, czy czerwony kabel do plusa akumulatora. Wybaczcie, muszę Was troszkę przestawić, żeby podłączyć minus do ujemnej elektrody, do ujemnego bieguna akumulatora. Teraz przygotujemy ładowarkę. Uwolnimy kabel zasilający. Założę te zatyczki, żeby mi się nie pogubiły. Rozplączę też kable do ładowania. Przygotuję zaraz timelapsa i tak z ciekawości sprawdzimy, w jakim czasie akumulator naładuje się z pojemności 50% do pełna. Ale najpierw kawka. Mam tutaj mój wysłużony termometr, który będzie nam odliczał czas. Wyzerowany zegar. Tylko fajnie by było, żeby było go widać go na ujęciu. No dobrze, więc podłączamy wtyczkę, ładowarkę podłączamy do źródła zasilania.
mamy diodkę. Włączyło się ładowanie. Troszkę nam tu będzie wiatraczek hałasował. Ja zajmę się dokończeniem kawki i startuję timelapsa. No to był całkiem długi timelapse. Akumulator potrzebował około 3 godzin i 30 minut, żeby naładować się do pełna. Jedną z zalet akumulatorów LiFe PO4 jest to, że ładują się dosyć szybko. Musicie wiedzieć, że te akumulatory są bardzo wydajne. Można je stosować w karawaningu do zasilania różnych urządzeń na pokładzie kampera lub przyczepy. Można używać ich na przykład do silników elektrycznych w łódkach wędkarskich. Ich żywotność to 4000 cykli, ale mimo tego, że potrafią oddać sporo prądu w krótkim czasie, to pamiętajcie, że nie wolno używać ich jako akumulatorów rozruchowych. Akumulator jest już przygotowany, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać go do przyczepy. Jestem już przy przyczepie. Jak widzicie, pogoda po sztormie zrobiła się bardzo ładna. Szkoda tylko, że jest jeszcze za ciepło, żeby przetestować maty grzewcze. Zaraz zamontuję go w bakiście i podłączę, no ale będziemy musieli chyba poczekać kilka dni, aż temperatura spadnie, bo bardzo chciałbym wypróbować go i chciałbym zobaczyć, jak działa system ogrzewania akumulatora. Muszę powiedzieć, że lubię te akumulatory, zwłaszcza ze względu na ich niewielką wagę. No i mówię wam, ile ja się natargałem kwasiaka tego mojego zwykłego banera, który przy tej samej pojemności 100 amperogodzin ważył 25 lub prawie 30 kg. A te LiFe PO4 bardzo fajnie się wkłada, wyciąga jeżeli trzeba. Jeżeli chodzi o wagę, to są bardzo wygodne w stosowaniu. Akumulator zamocowany, także sprawdźmy, czy wszystko działa. Światełko jest. Chyba zapomniałem wyłączyć. Webasto kontroler działa. Włączymy panel fotowoltaiczny i niech wszystko sobie działa. Jeżeli chcielibyście sprawdzić aktualną ofertę akumulatorów LiFe PO4 od REDODO, to tutaj wyświetli się zaraz link do strony. Ten link oczywiście znajdziecie też w opisie filmu, także wchodźcie i sprawdzajcie. A na stronie znajdziecie wiele modeli różnych akumulatorów, między innymi takie do zasilania domu w trybie off-grid, do użycia w karawaningu oraz do zasilania łódek motorowych czy silników dla łódek wędkarskich. Oczywiście mam dla Was też kod zniżkowy, który wyświetli się tutaj. Jest też do skopiowania z opisu filmu, więc jeżeli zdecydujecie się na jakiś akumulator bądź akumulatory, możecie z niego skorzystać. A ja żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych odcinkach naszego małego vloga. Do zobaczenia, cześć!